Cześć, nazywam się Jakub Josiński z zespołu Magnificent Matli. Dzisiaj opowiem Wam o gitarach, wzmacniaczach i efektach. Zaczniemy od gitary, mojej podstawowej gitary, na której najwięcej nagrywam i najwięcej gram na koncertach. To jest Fender Stratocaster z 1974 roku. Kiedyś był podobno czarny. Ja kupiłem go już jak był właśnie w takim wykończeniu. No i co mogę powiedzieć więcej? Uwielbiam tą gitarę i to, że kupiłem ją tanio, bo naprawdę jak na 74 rok to ją kupiłem bardzo tanio. Chyba tak po prostu musiało być, że ją mam. Modyfikacji większych tu nie robiłem oprócz wymiany przestawek, wszystkich trzech, na jeden zestaw Seymour Duncan. Reszta została właściwie ta sama, chyba może siodełko, tylko tutaj wymieniłem i sprężyny. Reszta wszystko jest tak jak było w oryginale. Klucze zresztą widać, że już trochę przeżyły, tak samo mostek. No, gitara jest bardzo wygodna, nigdy nie grałem na wygodniejszej gitarze, ma świetny gryf. Więc bardzo ją kocham. To jest moja druga podstawowa gitara, czyli japońska kopia Fendera Jazzmastera. Kupiłem ją w polskim serwisie aukcyjnym, co mnie dosyć zdziwiło, bo raczej ciężko jest znaleźć szczególnie japońskie kopie Jazzmasterów w Polsce. Wymieniłem w niej progi, bo tych progów praktycznie nie było. Wymieniłem też klucze, były bardzo, bardzo słabe. Jest to firma, która podobno była początkiem firmy Aria. Jest też zrobiona w fabryce w Matsumoku, więc jest bardzo, bardzo dobrą gitarą. Jest też z tej samej taśmy produkcyjnej, co najlepsze kopie w sumie Fenderów. Przystawki to są standardowe P90, bardzo fajnie brzmiące, mocne, jasne brzmienie. No i to jest bardzo dobra alternatywa dla Fendera Stratocastera, czy do studia, czy na żywo. Więc na koncertach korzystam z tych dwóch gitar jako mojego podstawowego zestawu. Jeśli chodzi o pedalboard, zaczynamy od bufora, który wykonał dla mnie kolega z Pimp My Wah. Bardzo fajna zabawka, jak się ma nawet kilka efektów. Główną jej rolą jest to, żeby dźwięk był po prostu taki sam jak przed przejściem przez wszystkie kable i efekty. Więc dodaje i basu, i wysokich częstotliwości. Polecam bardzo to rozwiązanie, bo jest fantastyczne. Potem mamy standardowo stroik, to jest akurat stroik Bossa. Tutaj jest też od Łukasza z Pimp My Wah taka zabawka, która jest w sumie czymś podobnym do potencjometru w gitarze. To się przydaje, jak przełączam się między Stratocasterem a Jazzmasterem. Jazzmaster ma o wiele jaśniejszą barwę, jest trochę głośniejszy, więc zawsze gram po prostu z włączonym tym wolumem, żeby ją trochę ściszyć. Potem mamy kaczkę Ibaneza WH-10, czyli ten taki bardzo znany i klasyczny model. Ona jest po chyba 5 modyfikacjach. Ma między innymi tutaj mini przełączniki w środku, gałkę, wolum dodaną, jeszcze kilka innych rzeczy. Cały obwód w środku elektryczny jest zmieniony, właściwie całe flaki są włożone tam od nowa. Nie ma nic wspólnego z tą kaczką, która jest teraz dostępna i generalnie kaczka Ibaneza teraz, ta nowa WH-10 brzmi jak gówno, więc nie polecam, ale po modyfikacjach jest świetna, także polecam modyfikacje. Potem mamy Distortion od firmy Y-Huge. To jest mój przester w sumie do solówek. Tu akurat żadnych modyfikacji nie było, a tuż obok niego to pomarańczowe pudełko. To jest mój najważniejszy efekt, czyli to jest 2 w 1 powiedzmy, czyli Distortion z tymi zielonymi gałkami i Overdrive z żółtymi. Overdrive jest zrobiony na bazie kopii klona Centaura, a Distortion to jest rad z wieloma modyfikacjami, jak zresztą widać. To wszystko są wpływające dosyć mocno na brzmienie przełączniki, a do Overdrive'u jest z boku dodana gałka Blend, czyli możemy sobie rozróżniać proporcje między po prostu brzmieniem gitary czystym, a z nałożonym efektem. Więc to jest bardzo, bardzo przydatne. Dalej mamy
Line 6, efekt modyfikacyjny. Szczerze mówiąc, kupiłem go niedawno i niedawno go odebrałem dopiero po modyfikacjach, bo w tych Line 6 generalnie zarówno w delayu, jak i w modyfikacyjnym, w tym od modyfikacji brzmienia jest dosyć dużo rzeczy do zrobienia, ponieważ one fabrycznie obcinają dużo tonu. Ten niebieski Line 6 jest na przykład o wiele cichszy, więc było tam trochę rzeczy zmienionych. Póki co trochę się bawię jeszcze ustawieniami tego efektu, a zaraz potem na górze mamy też w sumie jeden z moich podstawowych efektów, czyli Line 6 DL4, czyli klasyczny delay od Line 6. Też jest po modyfikacjach, oczywiście. Też ma zmieniony w środku obwód, żeby nie wpływać na głośność, plus jest poprawiony ton, plus jest dodatkowa gałka, dodatkowy przełącznik na górze, który powoduje, że możemy sobie zachować dwa ustawienia, czyli jedno po wciśnięciu go mamy drugie ustawienie delaya. To też jest bardzo przydatna rzecz. Obok mamy Electro-Harmonix Acutron, też odebrany z naprawy i po modyfikacjach kilku, ale jeszcze nie jest wpięty. Tutaj właśnie też widać, kto się tym zajmował. Polecam, jeżeli ktoś by chciał trochę zmienić albo coś dodać do swojego efektu. I to jest podstawowy mój zestaw efektów na koncerty. Cześć, to znowu ja. Teraz opowiem Wam o wzmacniaczu. Ta szafka tutaj to jest klasyczny Marshall JMP, Plexi i jeszcze ma kilka innych nazw. Głowa jest z roku 78, bez żadnych modyfikacji, czyli nie ma też gałki master, więc z tego powodu używam tłumika mocy, ponieważ ten wzmacniacz jest bardzo, bardzo głośny. To jest 100-watowa głowa w lampie, więc naprawdę potrafi zedrzeć gacie. Nie testowałem wielu tłumików mocy, to jest szczerze mówiąc jeden z pierwszych, jakie testowałem. Pierwszy się roztopił, ten działa do dzisiaj, dlatego go używam. Klasyczne połączenie kanałów, tutaj żadnych w sumie niespodzianek nie ma. Ustawienie też nie jest jakieś szokujące. Paczka oczywiście też klasyczna Marshalla, 4 dziesiątki, chyba tak, czy 12. To jest paczka z roku chyba 76. W każdym razie z końcówki lat 70., nie pamiętam dobrze. Bardzo dobra paczka z takim trochę nieklasycznym tym frontowym panelem. A to nie dość, że fajnie wygląda, to jeszcze bardzo ładnie gra, żeby nie było, że tylko z powodu na wygląd ją kupiłem. Cześć, to znowu ja. Teraz zaprezentuję Wam kilka brzmień. Generalnie najczęściej używam przystawki przy gryfie, bo jest po prostu bardziej dynamiczna, ale też bardzo ciemna. A to do Matleysów jest w sumie najlepsze brzmienie. Wszystkie jaśniejsze brzmienia są właściwie nagrane albo zagrane na żywo na Jazzmasterze. Ale wracając jeszcze do brzmień właśnie na tej przystawce. Teraz będzie brzmienie dosyć klasyczne moje, czyli jak zwykle distortion plus trochę dłuższy delay na Line 6.
Yeah.